Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje błogosławieństwo pozostaje z wami. Dom Ojca pragnie, aby każde ludzkie stworzenie było świadome tego, kim naprawdę jest. Nie wiecie, kim naprawdę jesteście, dając pierwszeństwo dowolnej liczbie opisów tego, kim jest człowiek. Rzeczywistość człowieka to rzeczywistość bycia dzieckiem Boga, a będąc dzieckiem Boga, każdy człowiek potrzebuje transcendować i w ten sposób być bardziej duchowym. Dzieci, żadna istota ludzka nie może wierzyć, że jest zbawiona, aż do ostatniej chwili swojego życia, kiedy to przed moim synem świadomość przekracza i przestając być tym ja, staje się dzieckiem, które jest gotowe do zbadania pod każdym względem, w odniesieniu do tego, co przypisał mu Bóg i tego, co przypisało sobie stworzenie. Należycie do ludu mojego syna, tak wielu jest tych, którzy nazywają siebie dziećmi, którzy wzrastają w wierze, a jednak często widać ich niedojrzałość duchową, kiedy decydują się wypełnić życie tym, co światowe i co czyni ich poddanymi temu, co nieszlachetne. Widzę was, jak działacie tak szybko, bez zatrzymania się, bez ukierunkowania i rozróżnienia, działacie tak, jakby to było naturalne, aby działać świadomie lub nieświadomie. Pozwalacie sobie na to, nie zdając sobie sprawy z obowiązku, jaki macie jako dzieci Boga. Nie chcecie zatrzymać się i uświadomić sobie obowiązku każdego człowieka, swojego zbawienia i dawania świadectwa, żeby pomóc waszym braciom i siostrom w ich zbawieniu. Umiłowane dzieci, ludzkość pozwala się prowadzić większości, temu, co popularne, innowacjom, jakiekolwiek by one nie były, nawet jeśli prowadzą was do działań wynikających z najgłębszych instynktów. Dzieje się tak, ponieważ ludzkie stworzenie podąża za rytmem narzuconym przez społeczeństwo, które nie do końca wierzy w Boga, ale społeczeństwo zostało zawładnięte i zanurzone w fabule przygotowanej tak, aby nie miało nawet chwili duchowej relacji z moim synem. Widzę tak wielu, którzy chwalą się, że są mądrzy, a zapominają, że wiedza nie gwarantuje, że są nosicielami jedynej prawdy. Każde ludzkie stworzenie zgrzeszyło, dlatego jest starym człowiekiem, który musi przekształcić się w nowego człowieka, odrodzić się i być prawdziwym dzieckiem Bożym. Macie pamięć i powinniście ją oczyścić. Jest to trudne, gdy uwaga człowieka nie jest skupiona na boskich sprawach, lecz jest rozproszona przez to, co jest bezpośrednio pod ręką, przez to, co przychodzi do niego z pamięci i powoduje, że jest oddzielony od tego, co jest właściwe. Boski cel jest również zachowany w pamięci, ale nie przewyższy on innych wspomnień obecnych w pamięci, jeśli człowiek nie nauczy się zachowywać tego, co służy jego dobru, a odrzucać to, co nie pomaga mu w jego wzroście. Czy zadaliście sobie pytanie, czym jest wieczność? Jest czymś tak różnym od czasu i tak łatwo go przekraczacie, a nie rozwijając się w duchu, ograniczacie to, co nazywacie czasem i przestrzenią. Stawiając błyskawiczne cele, nie dążycie do wieczności, nie jesteście prawdziwi, a brak prawdy was ogranicza. Dzieci, nie rywalizujcie w byciu duchowo dorosłymi, skupcie się na wspólnej pracy i działaniu, skupcie się na odłożeniu na bok impulsu, który powoduje, że widzicie siebie jako dzieci i wypowiadacie niestosowne słowa wobec brata. Waszym osobistym cieniem są słowa, którymi określacie swoich braci. Gdybyście nie mieli osobistego cienia, nie patrzylibyście tak szybko na to, co uważacie za wady waszych braci. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, w tym słowie,
którym was prowadzę, wzywam was, abyście nie zapominali, że mój Syn czeka na wezwanie swoich dzieci, nie wdziera się tam, gdzie ludzka wolność każe mu stale czekać. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że boska sprawiedliwość ani nie istnieje, ani nie ma zastosowania do człowieka z powodu miłosierdzia mojego Syna. Ci, którzy tak mówią, nie zostali odrodzeni, nie są nowymi ludźmi, nie uznają miłosiernej sprawiedliwości mojego Syna, będącego sędzią sprawiedliwym. Ziemia nie będzie oczyszczona przez nowy potop, ale będzie przez ogień. Ludzkość jest tak daleko od słowa mojego Syna, że dochodzi do dezawuowania swoich rówieśników, a bez wartości zabija, zalana duchem zła, przez co świat stopniowo upada. Dzieci, ilu z was boi się Boga? Wiele moich dzieci zginie z powodu wielkiej arogancji, której nie odłożą na bok, i z powodu chciwości, która powoduje, że cenią wszystko, w tej chwili prosperują, ale później będą dręczeni. Patrzycie z pogardą i niedowierzaniem na obecne znaki, aż do momentu, gdy plony giną i głód zmusza ludzkość do przekraczania oceanów w poszukiwaniu pożywienia. Woda przychodzi z burzą, wzbierając i wdzierając się do ziemi. Wtedy powiecie, jak to jest, że ja nie słuchałem. Ale wasze zanegowane sumienie nie będzie w stanie im odpowiedzieć. Wielki ucisk czeka moje dzieci, a ja jako matka nie uciszę pragnienia mojego serca, abyście słuchali słowa wyjaśnionego przez dom Ojca i osiągnęli wieczne zbawienie. Módlcie się sercem, przyjmujcie mojego Syna, karmcie się ciałem i krwią mojego Syna odpowiednio przygotowanymi. Lud mojego Syna powinien pozostać na straży, przyjmując w pokarmie eucharystycznym to, co jest konieczne, aby wytrwać. Biada tym, którzy przyjmują mojego Syna niewłaściwie, bez pokuty. Oni sami wybierają swoje wieczne potępienie. Biada tym, którzy popełniają świętokradztwa. Biada tym, którzy szydzą z boskości. Oni poznają bóle piekielne. Dzieci mojego niepokalanego serca, niech chwila nie zastanie was bez żalu za wszystkie złe uczynki, którymi obraziliście boskość. Widzicie jedno słowo w moich wezwaniach i z tego powodu robicie wielkie zgorszenie, szukacie przeciwnych znaczeń, aby obalić moje słowo, aby ulżyć sobie wewnętrznie i nie słuchać dalej prawdy o nieszczęściu, które nosicie w sobie. Dom Ojca nie zamilknie, ale będzie nadal niezmordowanie niósł swoje słowo, a przez swojego anioła pokoju, swojego wysłannika, jako wielki akt miłosierdzia dla swoich dzieci, uczyni znanym na obliczu ziemi nie tylko nieskończoną miłość, której wy, dzieci, nie przyjęliście, ale także tę boską sprawiedliwość, która jest autentyczna, prawdziwa i jednoznaczna. Ta istota, która jest posłańcem prawdziwego boskiego słowa, podbije serca, ale w tym samym czasie inne staną się twardsze niż skała. On przybędzie w czasie ucisku i jakże wiele moich dzieci będzie zdezorientowanych. Przez poprzednie objawienia przygotowałam ludzkość do kochania tego wysłannika Boga, który będzie towarzyszył wam, którzy pozostaniecie wierni. Będzie on wam towarzyszył w chwilach gwałtownych ataków zła na całą ludzkość. Ten posłaniec pokoju nie przychodzi po to, aby zastąpić mojego Syna, ale po to, aby każdy z was uznał królewskość mojego Syna i w sposób osobisty utrwalił go w swoich sercach, aby zło was nie dotknęło. Módlcie się moje dzieci, módlcie się za Rosję, w pozornym spokoju obudzi się terror. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie bądźcie nieposłuszne moim słowom, nie odrzucajcie mojego wezwania. To pokolenie pozna sprawiedliwą rękę Bożą. Kto chce zbawić swoją duszę, niech idzie za moim Synem.
Kto pragnie zbawić swoją duszę, niech obmyje się z grzechu. Kto pragnie zbawić swoją duszę, niech wejdzie w znajomość praktyki boskich poleceń. Mój płaszcz nie jest tylko tkaniną, jak to widzą ci, którzy nie wierzą w moje macierzyństwo. Mój płaszcz jest przedłużeniem boskiej miłości dającej siebie swoim dzieciom, nie tylko po to, aby je okryć, ale jest jednością wszystkich elementów w wielkim żywiole duchowej miłości. Mój płaszcz to więcej niż ochrona, to mądrość i posłuszeństwo, aby ten, kto jest pod moją ochroną, wiedział i rozpoznawał to, co pochodzi od mojego Syna. Błogosławię was, w pokoju daję wam moją miłość, Matka Boża.